Witam, Ryszard Borowicki i Królewska Wiedza, czyli Astrologia, 13 luty 2024 rok. Mars wkroczył do znaku Wodnika. Tak to wygląda właśnie. To jest planeta Mars. Ta tutaj, z tą strzałką. A tam powyżej mamy tutaj z tym kółeczkiem w środku, to jest Pluton. I jest w Wodniku. Znak Wodnika to przede wszystkim wolność, niezależność. Także nasze ukryte pragnienia, to co byśmy chcieli, ale tutaj w tym momencie dosyć interesująco to wygląda, ale bardziej mnie interesuje kosmogram, który znacie z poprzedniego filmu. To jest właśnie ten. I zobaczcie, że ten Mars tutaj jeszcze jest, to jest wczorajszy, a dzisiaj już jest tutaj na Plutonie. To jest bardzo silna energia. Jedna z najbardziej intensywnych, ponieważ Mars to parcie do przodu, a Pluton to samo, tylko 2 razy silniej, albo 4 razy silniej, albo 15 razy silniej. To tylko zależy wyłącznie od nas, jakie on jest silny. Pluton ma ogromne znaczenie. Akurat jest w stałych tutaj jakościach i żywiole powietrznym. Powietrzny to znaczy słowny, ten, który nam daje tą wolność, tak. Tutaj jest Słońce, Merkury, Mars i Pluton. Patrzcie. O, troszeczkę przebija ją te kartki niepotrzebnie z tyłu. Popatrzcie sobie, o, jak to wygląda. Czy dobrze, no, daje to taką pewien rodzaj stabilizacji i też parcia. Politycznie przyglądając się, już wiemy, jakie są historie. Historie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, wiemy o tym, że będzie chyba prezydentem pan Trump. Nie chyba, na pewno. Teraz druga sprawa, która jest bardzo ważna, że pan prezydent Duda też to potwierdził. Potwierdził też pewne sytuacje w zależności, jak dzisiaj oglądaliście ten fragment, który mnie troszeczkę zaskoczył i także w pewnym momencie te wszystkie historie, które są bardzo charakterystyczne dla tego Marsa, właśnie dla tego działania, które jest tak szalenie istotne, ponieważ Pluton reformuje, ale Mars przyspiesza. I teraz przyspiesza. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ta historia tutaj z rolnikami naszymi i jak będzie wyglądać ta sprawa tutaj zamknięcia granic kompletnie przez rolników. I to jest wszystko to, co się dzieje, ale także świat otwiera się na zupełnie nowe działania i nowe sytuacje. Popatrzcie, że nagle zostają zniszczone te wszystkie historie, które były, a jeszcze Pluton nawet nie wszedł do retrogradacji. Dopiero jak wejdzie do retrogradacji, do tego czasu mamy sporo czasu. Teraz Mars przyciśnie razem z Plutonem tą całą historię, która była, nas też. Pamiętajmy o tym, że nas też i zmusi nas do szybkiej reakcji, szybszego reagowania, ale tego reagowania tak zwanego bardziej intensywnego. To, co żeśmy kiedyś zaprzestali, nie zrobiliśmy jakichś rzeczy, to teraz Wodnik odkrywa je i nagle przyspiesza. Przyspiesza przede wszystkim u tych osób, które, no co to ukrywać, no najbardziej u byków i u skorpionów.
to trzeba przyznać, że ta kwadratura bardzo mocno uderzy. No i w lwy też w pewnym sensie, ale lwy raczej jeszcze odpoczywają, jeszcze mają troszeczkę wolnego. One dopiero podczują, ale tutaj jak mocno i skutecznie uderzy ta koniunkcja Marsa z Plutonem, to nawet sobie nie wyobrażacie, jakie będą konsekwencje tego. Te konsekwencje teraz, czy mogą być złe? Nie, nie patrzmy na to. Dlaczego? Dlatego, że ja już wczoraj opowiadałem o tym, że Pluton, który jest w sumie właściwie, no co tu ukrywać, ale no popatrzcie, na ascendencie, tutaj mamy przepraszam, tu jest ascendent, nie widzę dobrze, tak, a Pluton, ten tranzytujący jest właśnie tutaj w tym miejscu, więc zrobimy inaczej. Ja sobie zaznaczę tutaj tego Plutona, będzie łatwiej. Także tutaj mamy Plutona i tutaj mamy właśnie, tak powinienem zrobić, tak będzie ładniej, brzydko to zaznaczyłem, ale trudno, musicie wybaczyć, takie kółko niewyraźne, ale to popatrzcie, tutaj mamy na ascendencie, a tutaj jeszcze Pluton nie doszedł do opozycji, ale kiedy dojdzie do opozycji, to zaczną się dopiero historie, ale mamy na to kupę czasu. I teraz tak, nasz Mars znajduje się również w Wodniku, w sektorze Wodnika, proszę zwrócić uwagę. Jeżeli tutaj jedziemy tym kierunkiem, to on jest akurat w Wodniku. I on tutaj ma taką charakterystykę wodnikowatą, więc nie ma co się dziwić, że duch Tadeusza Kościuszki i insurekcji kościuszkowskiej, nazwijmy to, jest nam najbliższy. I ta odwaga, która jest tutaj, umiejętność tego działania i tej tradycji, oczywiście z piórkiem czapki krakowskiej pawia, tak, no bo to było pawie pióro przy tej czapce. I jeszcze jednej rzeczy. To jest tradycja. Uran ma charakterystykę planety, która daje nam tą świadomość, która była kiedyś, która jest jakby genetycznie mocno związana z nami. Uran znajduje się w tym momencie w kwadraturze do Wodnika. Proszę zwrócić uwagę. Uran jest na górze. Zaraz zrobimy to inaczej. Tu. Tylko ja muszę tutaj przykryć, żeby nie było tych duplikatów. Uran znajduje się na górze w Byku i teraz jest w kwadraturze Pluton. Teraz, jeżeli mamy Urana, Uran jest w kwadraturze do Merkurego. Merkury znajduje się przecież w Wodniku. Czyli te planety korespondują z sobą. Uran jest w Dwadasamsie Strzelca, czyli wiedzę, ale Uran jest w Byku. Także znajduje się tam Jowisz. Ja już to kilka razy opowiadam o tym, ale po to, żeby Państwo sobie uświadomili, jak wielka jest astrologia. I teraz wszystkie te historie uderzają przede wszystkim w wiedzę. Dlatego też wszystko jest namacalne. Byk nie lubi nierealnego życia. Byk jest realistą.
byk musi posiadać. Byk, jeżeli wam nie pokaże, to jest nieprawda. Dlatego nie dziwcie się, że zaczyna to zupełnie przyjmować taką rzeczywistą prawdę. Macie, zobaczcie, moje czyste ręce, ale co ja mam w tych rękach? I teraz pokazują. I teraz wszystkie osoby, które świadomie przeciwstawiają się temu, to Mars będzie ujawniał z tym Plutonem. I co najciekawsze, Neptun z Saturnem. Ten Neptun i ten Saturn nie daruje. A dlaczego? Dlatego, że znajdujemy się już w rybach. I ten Mars pokaże po prostu wszystkie rzeczy, które są związane z tą historią. W dodatku jeszcze jedna rzecz, że jeżeli patrzymy na barana, to wodnik jest z sekstylu, tak? Jeżeli patrzymy, zaraz wytłumaczę, bo to jest dosyć, jeżeli patrzymy na barana, to wodnik jest tu. I to jest pełna różnica, czyli to jest sekstyl do działań. Sekstyl jest wspomagający, więc wszystko, co zrobi wodnik, to ujawni po przyjacielsku. Dlatego są zaangażowane w to Indie, dlatego jest zaangażowana Grecja, Hiszpania, Portugalia, Francja, Belgia, Austria, no i wszystkie kraje. Czego się spodziewam? Spodziewam się najbardziej jedności chłopskiej, czyli rolników. Wcale się nie zdziwię i to, co jest ładne, że u nas rolnicy postępują troszeczkę inaczej niż we Francji. Na przykład we Francji biorą i gnojówkę potrafią wpuścić do mieszkania jakiegoś deputowanego, czy tam jeszcze kogoś. U nas tego jeszcze na razie nie ma i miejmy nadzieję, że tego nie dojdzie do tego. Ale pokazują, że posiadają tą gnojówkę na taczkach, czy tam gdzieś. I też trzeba brać to pod uwagę, że to jest dobro. To jest dobro rolnika, ta gnojówka. Ta gnojówka jest jedną z najważniejszych rzeczy, która daje tą swobodę tej kontynuacji, czyli tej nieskończoności rolnictwa. Co jest bardzo ładne, bo ta nieskończoność polega na cyklach biologicznych. I teraz jeszcze rolnicy nie wkroczyli jakby z świadomością Jowisza, czyli naukową. I tutaj się bardzo dziwię, że instytuty rolnicze, szkoły rolnicze, potem kółka rolnicze, no może biorą udział. Co już usłyszałem, to jest bardzo ważne, śpiew, czy też no, można powiedzieć muzykę, no nieładnie, ale muzykę patriotyczną i kościelną. Usłyszałem to na któryś z filmów na YouTuberze. Na YouTuberze czy w YouTube? Na YouTubie. Przepraszam, YouTuberze. Złe słowo. Na YouTubie. Cieszę się, że ten Mars tak po Wenus poszedł na Plutona i teraz on będzie, jak długo? No, będzie działał tak bardzo silnie, będzie, no, dzisiaj wszedł tak gdzieś około 7 rano, będzie tą dobę na pewno, jak nie dłużej, i będzie bardzo charakterystycznie prowokował wszystkie planety, bo najpierw przejdzie Plutona, potem będzie bardzo mocno uderzał. Zobaczymy. No potem w 13 stopniu mamy
mamy dokładnie Merkurego, to potem przez Merkurego Mars z Merkurym bardzo nagłaśnia. Potem przejdzie do Słońca, wodnika, to wtedy jest ogromna ekspansja Marsa, ponieważ Mars wtedy daje taką energię rzeczywistą, taką siłową energię. Oby to nie przeszło tylko w jakieś działania siłowe, ale mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko w porządku, bo już to będzie końcówka jakby tego wodnika, chociaż my mamy jeszcze tam troszeczkę czasu. No i potem przejdzie do ryb i w rybach się spotka z Saturnem, spotka się potem z Neptunem. To jest jakiś czasookres, ale trzeba brać pod uwagę jeszcze jedno, że te strajki, które są właściwie to zatrzymanie jest ogólnopolskie i ogólnoświatowe. Dla mnie jest to wielki sukces rolników, że w ogóle podjęli się tego i jestem pełen uznania. I jeżeli tylko wytrzymają, jeżeli tylko dadzą radę, są największymi bohaterami tego stulecia. Bo trzeba przyznać, że wojna bolszewicka i teraz te strajki są tak wielkie, ponieważ te strajki, które były solidarnościowe, mówiły o wolności, ale tej wolności nie zdobyliśmy. Teraz właśnie rolnicy mogą zdobyć tą wolność wymarzoną. Ten Pluton z tym Marsem mogą dać tą przede wszystkim świadomość ziemi, świadomość własności, świadomość tego, co wytworzyłam, czyli pracę człowieka, bo brać robotnicza już została zamieciona. Nie ma tej braci robotniczej, tylko została ta brać, nazwijmy to brzydko, ale prawidłowo chłopska. I ta brać chłopska jest najbliżej właśnie tej planety Pluton i tym bardziej tego Marsa, który daje, tam jest lęki pańka, Deimos i Phobos, dwa satelity, dwa księżyce. I teraz lęki pańka współgrają ze sobą. Teraz pańka jest przerażająca, lęk jest twórczy. Rolnicy nie pańkują. Lęk o byt nasz, o strawę, o jedzenie jest największym motorem do działania. To nie jest to, że oni chcą zarobić, oni chcą jeść, chcą mieć, chcą dać swoim dzieciom, ale jednocześnie my jesteśmy ich dziećmi. Musimy to pojąć, że my musimy ich traktować jak naszych ojców, mimo to, że oni są bardzo młodzi. I ci rolnicy, którzy sobie nie zdają z tego sprawy, bo są tacy, że oni bronią i żywią, bo bronią nasze żołądki od głodu, a głód jest przerażającą rzeczą. Ja widziałem głód, właśnie opowiadałem o nim jeszcze w poprzednich filmach, tam gdzie byłem. Nie chcę teraz powtarzać gdzie. Widziałem te straszne rzeczy po wyjeździe, tam gdzie nocowałem, ten mój lekarz, u którego mieszkałem, po prostu nie wytrzymały i odszedł. Jest przerażające po prostu, że Wiktora już nie ma. Był z pochodzenia Polakiem, ale to nie chodzi o to, to jest zupełnie inna historia, ale nie ma go już bardzo dawno go nie ma. I trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że
my musimy za wszelką cenę dać tym ludziom szansę stworzenia tego wszystkiego, co oni chcą. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, naprawdę nie przeszkadzać i modlić się za nich, czy też kontemplować, czy medytować, już jak chcecie. To jest bez różnicy, po to, żeby dać im siłę, bo to siła jest wtedy w narodzie, kiedy znacie to powiedzenie. Niech wszędzie na świecie wojna, byle nasza wieś spokojna. I taka jest prawda, że Pluton ruszył tą spokojną wieś i ktoś dotknął tej wsi. Obojętnie gdzie ją będziemy dotykać. Czy tam gdzieś w Indiach, czy będziemy tam gdzieś, no akurat to nie dotyka tam Stanów Zjednoczonych i innych, ale dotyka tutaj naszej granicy i wszystkich, którzy jesteśmy w tej tak zwanej wspólnocie. I teraz jeszcze jedna rzecz, że musimy patrzeć, co jest tam za morzem w Stanach Zjednoczonych, mówię, jak się zachowa najbardziej rolniczy teren, czyli dokładnie Teksas, jak się będzie zachowywać Teksas w stosunku do Stanów Zjednoczonych, jeżeli przypuśćmy w założeniu, to już mówię o tym, odczepi się Teksas od Stanów Zjednoczonych i utworzy swoje państwo, co jest w gruncie rzeczy, bo Teksas jest oddzielnym zupełnie stanem, to jest jedyny stan, który jakby nie jest połączony ze Stanami. Teksas ma swoją policję, swoje wojsko, wszystko ma swoje. To jest to jest najbogatszy stan w Stanach Zjednoczonych i oni zawsze dbali o odmienność, o różnicę. I w tym momencie zaznaczam już, żeby Państwo zapamiętali, że automatycznie Bawaria odczepia się od Niemiec, w Hiszpanii też tamta Baskowie oddzielają się i tam, gdzie są te różnice, gdzie te nacje są, automatycznie się dzielą i nie ma naszej Europy. Automatycznie. Tutaj że wracamy do czasów właściwie bardzo dawnych. Do roku, tym, którym mówiłem w poprzednim filmie, do państw, które nie miały jeszcze granic, do tych autonomii, takich małych. I Pluton, jeżeli to zrobi tam w Stanach, automatycznie pójdziemy w tym samym kierunku, zaznaczam, to jest ta gra Plutona, bo można by było powiedzieć, że to geopolityka wchodzi. Nie zupełnie. Geopolityka jest podłączona pod planety i planety wyznaczają pewien kierunek, ale to my tworzymy i cała tutaj struktura tworzy przede wszystkim człowiek, bo człowiek jest jedyny, który przyjmuje te rozkazy z kosmosu planetarne, w jaki sposób to do tej pory nauka nie udowodniła, trudno powiedzieć, czy nie udowodniła, bo trzeba by sprawdzić kulturę Majów, Tolmeków, czy tam Azteków, czy jeszcze Egipcjan, gdzie jest opisana dokładnie ta kultura tutaj w powieści Faraon, która nigdy już nie odrodziła się, ale mamy także kontynent Mu i jeszcze inne rzeczy, które tutaj, no i Tybet przede wszystkim, który jest siedzibą tej wiedzy, i także księgi Wed, w których są zapisane te wszystkie historie, i także tutaj w naszej greckiej kulturze, czy tej, którą my w chrześcijaństwie, tutaj też są zapisy,
ale to wszystko jest razem bardzo spójne. I teraz patrzmy na to z punktu widzenia logiki i matematyki. I matematycznie rozgrywając to, oby po prostu rozsądek wrócił, bo w tej chwili właśnie ten humanizm doprowadził do tego właśnie, co jest. Bo gdyby była czysta logika matematyczna, tego by nie było. I teraz zwróćmy uwagę, że wszystkie kraje, które, jak to się mówi, kalkulują bardzo twardo to, co właśnie mówił pan prezydent Trump u nas w Polsce, będąc, i dzisiaj te, które po prostu nie skąpią na pewne działania, mają jakąś taką wspólną ochronę, a tak to zostają te kraje poza. Tylko pamiętajmy o tym, że jeszcze nigdy nikt nie pomógł nam, nigdy. I jeżeli my nie zrobimy sami sobie tego Plutona, nie umocnimy, a w tej chwili jest ogromna szansa, bo ten Pluton jest faktycznie najbardziej świadomy u nas w Polsce. I ten Pluton z tym Marsem daje ogromne możliwości i cały czas planety pokazują tą, bo można by powiedzieć, że to jest w pewnym sensie, że bo pan gloryfikuje. Nie gloryfikuje, bo planety pokazują to i jeżeli planety nie, ja pokazuję specjalnie, mówię codziennie, bo mógłbym raz w miesiącu powiedzieć tam coś albo opowiedzieć to, co będzie za 3-4 miesiące albo za 5, ale to nie ma sensu. To nie ma sensu, bo pamięć ludzka jest tylko i wyłącznie na faktach. I astrologia jest faktem, niczym więcej, tylko rzeczywistością. I ta rzeczywistość, jeżeli teraz jest, taka jest i nie ma co z niej robić. A ci, którzy są na bieżąco z tymi wiadomościami, mogą sobie automatycznie skomponować, jaka jest przeszłość. Nie muszą się jej obawiać, bo widzą, jak to jest. I patrząc się to, co żeśmy przeszli przez ostatnie lata, przez ostatnie hańby właściwie, hańby, bo to są hańby od okrągłego stołu, od wprowadzenia pana Baksa i tam jeszcze przez Balcerowicza i Balcerowicza samego i teraz tutaj dalsze etapy, które doprowadziły do tego, że dzisiaj w Poznaniu nie ma śladu po Cegielskim, dzisiaj w Łodzi nie ma śladu po Obrońcach Pokoju, czy jeszcze po innych zakładach włókienniczych i nie tylko włókienniczych. I to wszystko jest. To wszystko jest, bo jest potencjał ludzki. Więc tylko nie przeszkadzajmy. Nie przeszkadzajmy młodym, to jest raz, a ci, którzy są w moim wieku, niech sobie przypomną, gdzie są błędy. Bo te błędy, które są przyniesione tam skądś, obojętnie czy ze wschodu, czy z zachodu, dla nas tutaj nie stanowią żadnej wartości. Dla nas wartością jest właśnie ten chłop. Ten chłop, który kojarzy się z mężczyzną, z siłą, bo każdy z nas jest nasz mężczyzn, który bardzo często nazywamy chłopami. I tak nam mówią, na nas dziewczyny, że jesteśmy jak chłop. I dobrze, że tak mówią na nas. Dobrze, nie wstydźmy się tego słowa, bo to słowo mówi o takim prawdziwym mężczyźnie, który idzie za pługiem i orze. I to jest nasz symbol, to jest taki nasz symbol męskości, prawości, szlachetności, umiejętności, że ta ziemia dla nas jest matką, ojczyzną i nie ma nic ważniejszego jak właśnie pług i za nią ten chłop i ten koń, czy muł, czy wół, to jest obojętne. Oby nie było tak, żeby drugi człowiek był zaprzęgnięty w tego konia. Ale dzisiaj są traktory, które... Czy to jest tak ważne? Najważniejsze to, żebyśmy byli szczęśliwi. Żebyśmy pragnęli przede wszystkim tej miłości do tej ziemi,
do tej matki, która nas żywi, do tego Plutona, który nam w tej chwili wskazuje dokładnie drogę z tym Marsem. Powodzenia i oczywiście z Bogiem. Do zobaczenia. Do jutra. Szczęść Boże.